Witam serdecznie fanów Blendera. Zdaję sobie sprawę, że moje poradniki ogląda rzesza osób, które są początkujące. I specjalnie dla nich przygotowałem dzisiejszy poradnik o podstawach pracy z modyfikatorami. Zapraszam do oglądania filmu po krótkim intro. Zanim przejdę do omówienia podstaw pracy z modyfikatorami, poproszę Was o wejście do zakładki Edycja, Preferencje wtyczki i włączenie dwóch wtyczek. Pierwsza wtyczka to wtyczka dotycząca interfejsu modyfikatorów, a druga wtyczka to wtyczka Loop Tools, odpowiedzialna za tryb edycji obiektu. Teraz na scenie widzimy Cube'a. Cube to przykład prymitywnej bryły, składającej się z 6 ścian. Przełączam się do widoku od przodu i do Cube'a dodam modyfikator, klikając w ikonę klucza i rozwijając okno modyfikatorów. Tutaj widzimy 4 kategorie modyfikatorów. Modyfikatory modyfikujące siatkę UV, modyfikatory generujące siatkę, modyfikatory deformujące siatkę i modyfikatory dodające zjawiska fizyczne. Dzisiaj jednak zajmiemy się tymi 2 kategoriami i pokażę, jak pracują niektóre z tych modyfikatorów. Na pierwszy rzut dodam modyfikator subdywizji. Modyfikator subdywizji zagęszcza siatkę i w trybie Catmull-Clark wyobla obiekt. W trybie Simple natomiast dodaje wyłącznie podpodziały siatki, nie zmieniając pierwotnego kształtu. Teraz modyfikator subdywizji zduplikuję. Dodam jego kopię. Ustawię Catmull-Clark i obserwujcie zmiany. Jeden pracuje w trybie Catmull-Clark, drugi w trybie Simple. Teraz zamieniam ich kolejność. I zamiana kolejności w stosie spowodowała inny efekt finalny. Przełączam się do trybu edycji. Mogę tutaj przy pomocy tych 2 ikon włączać podgląd. Zaraz ten podgląd będzie lepszy. Teraz przełączyłem się na Catmull-Clark i przy pomocy tej pierwszej ikony mam podgląd na obiekt, który był obiektem wyjściowym i na obiekt po zastosowaniu działania modyfikatorów, a właściwie to tych 2 modyfikatorów. Teraz jeden z modyfikatorów jest zbyteczny, dlatego go usunę i zostanę przy modyfikatorze pierwszym. Tutaj ustawiam poziom podziałowy na 4. Dodam kolejny modyfikator. Tym kolejnym modyfikatorem będzie modyfikator Edge Split, który po prostu dzieli krawędzie. Będę bazował tutaj na tak zwanej ostrej krawędzi. I na początek wyłączę miarę kątową przypisaną do wszystkich krawędzi. Teraz postanowię zdefiniować wybraną pętlę krawędzi
i przypisać do nich atrybut Sharp. Najlepiej będzie, gdy wybiorę zaznaczenie pojedynczego poligonu i od razu zaznaczę 4 krawędzie. Teraz Ctrl E i wybieram polecenie Mark Sharp. Krawędź zmieni kolor na seledynowy. Przyjęła ona atrybut ostrości. Zaraz Wam to pokażę. Przeniosę się do trybu obiektowego. Użyję prawego przycisku myszy i zamienię tryb cieniowania obiektu z płaskiego na gładki. I widzicie, krawędź Sharp została zaakcentowana. Teraz mamy do czynienia z 2 segmentami tego samego obiektu. Po prostu krawędź pojedyncza została rozdzielona na 2 przystające do siebie krawędzie i w ten sposób zostały utworzone 2 segmenty. Co się stanie, gdy zamienię kolejność tych modyfikatorów? Teraz już widzimy inny układ przestrzenny siatki. Pierwszy modyfikator Edge Split dzieli nam obiekt na 2 segmenty, a potem do każdego z tych segmentów zostanie przypisana subdywizja. I dlatego otrzymuję taki oto efekt. Wracam do stanu poprzedniego. Teraz przeniosę się do trybu edycji. Jak widzicie, krawędź Sharp jest zaznaczona. Jest to ostra krawędź. I teraz wejdę do trybu Item i do krawędzi przypiszę atrybut Crease. W ten oto sposób krawędź przyjęła kształt cylindryczny i można powiedzieć, że wróciłem do stanu, kiedy zamieniałem kolejność tych obu modyfikatorów. Na zaznaczonej krawędzi poleceniem Ctrl B, jak widzicie, dodaję fazę. I teraz ta krawędź, która jest w kolorze magentowym i posiada atrybut Crease i posiada atrybut Sharp. Teraz mam obiekt, który składa się z 3 segmentów. Mam zaznaczony segment środkowy i za chwilę ten segment ukryję. Żeby ukryć segment, poprawnie warto zaznaczyć poligony H, ukrywam. Na scenie są pozostałe 2 segmenty. Teraz dodam kolejny modyfikator Solidify. Modyfikator Solidify dodaje grubości do ścianki. Tu go włączam lub wyłączam. Tutaj mogę ustawić pożądaną grubość. Dodatkowo, uaktywniając tą ikonę, pokazuję wszystkie krawędzie. Mogę tylko utrzymać fazę, nie tworząc wewnętrznego wypełnienia. Mogę ustawić właściwą fazę. Ale też mogę spróbować poprawić, wygładzić obiekt lub
Postanawiam teraz zwinąć wszystkie modyfikatory i dodać kolejny modyfikator. Modyfikator bevel. Modyfikator bevel będzie pracował na krawędziach i będzie te krawędzie fazował na sposób płaski i ostry. Domyślnie modyfikator pracuje w trybie angle. Tutaj mam do wyboru jeszcze inne metody limitu. Gdy wejdę w zakładkę Geometria i wyłączę opcję Clamp Overlap, będę mógł precyzyjnie zdefiniować parametr Amount, ustalając szerokość fazy. Ja przyjmę sobie wartość 9000. Teraz mam bardziej, można powiedzieć, węższą fazę. Przywracam elementy ukryte i przełączam się do trybu obiektowego. Teraz widzę podgląd. Dodatkowo pokażę siatkę na obiekcie, żebyście widzieli, jakie zmiany będą zachodziły, gdy zwiększę ilość segmentów na krawędzi. Tworzę dodatkowe podziały. Wstawiam dodatkowe edge loopy. Mogę również zdefiniować profil krawędzi. 1,0 to będzie profil ostry, 0,5 profil łagodny, 0,7 profil wyśrodkowany. Ukrywam siatkę. Tak prezentuje się obiekt. Teraz przejdę do metod zaznaczania w trybie edycji. I właśnie L i wybieram opcję Sharp i mogę zaznaczać w ten sposób wybrane segmenty na obiekcie. A więc L, H ukrywam i wyświetlam segment środkowy. A więc fajna rzecz. Wracam do trybu obiektowego. Teraz wyświetlę obiekt w trybie płaskim. I dodam kolejny modyfikator. Modyfikator modyfikujący siatkę, którego zadaniem będzie wygładzić obiekt. Modyfikator wygładzający normalny. Żeby ten modyfikator zadziałał, muszę uaktywnić opcję Auto Smooth, auto wygładzania. Obiekt data uaktywniam opcję Auto wygładzanie. I teraz, niezależnie czy wybiorę tryb płaski czy gładki, obiekt zawsze będzie wyświetlany na gładko. Gdy zmienię kolejność ostatniego modyfikatora, widzimy, że aktywowane są zmiany na obiekcie. I ten modyfikator działa tylko na dwa pierwsze modyfikatory. Teraz działa na wszystkie modyfikatory, które znajdują się powyżej niego na liście. I znowuż modyfikator subdywizji. Zamieniłem jego kolejność i teraz otrzymałem taki efekt, bowiem modyfikator subdywizji działa na pewnym etapie budowy siatki 3D. Kolejność modyfikatorów w stosie ma istotne znaczenie.
Na koniec dodam modyfikator mirror. Jak widzimy, modyfikator mirror już utworzył nam symetrię względem osi X. Jeden obiekt nakłada się na drugi. A to dlatego, że obiekt nie był obiektem symetrycznym. Teraz chwycę cały obiekt i zmienię jego lokalizację. No i co? I te dwa obiekty się przesuwają, ale nie otrzymałem takiego układu, jaki planowałem otrzymać. Chciałem uzyskać środek układu symetrii dokładnie w centrum układu współrzędnych. Tak jak teraz pokazuję. I żeby to się dokonało, po prostu muszę na scenę dodać nowy obiekt, który wyznaczy mi środek układu symetrii. Na razie tego obiektu nie mam. I w tym celu dodaję obiekt empty. Obiekt empty jest to obiekt pozorny, niewidoczny na scenie, ale spełniający określone zadanie, na przykład w połączeniu z modyfikatorem lustro. Gdy wskażę obiekt pozorny, zostanie utworzona symetria względem osi X, Y i Z. Teraz, gdy dokonam zmiany ustawienia obiektu, rotacji w określonym rzucie, no to otrzymuję taki, a nie inny układ przestrzenny. I teraz modyfikator mirror wykonał swoją pracę. Jego lokalizacja, praktycznie mówiąc dla układu pozostałych modyfikatorów, nie ma znaczenia, bowiem modyfikator mirror produkuje nam nowe siatki 3D. I czy on będzie ustawiony jako pierwszy na szczycie, czy ostatni, nie będzie to odgrywało znaczenia. Ale znaczenie będzie odgrywało wtedy, gdy będę modyfikatory dodawał do obiektu. Teraz jeszcze pokażę Wam, jak zaznaczając obiekt pozorny mogę zmieniać układ symetrii. Dokąd mam wszystkie modyfikatory na obiekcie aktywne, mogę wprowadzać na nich zmiany. I to jest właśnie ta moc Blendera. Modyfikatory mogę dodawać po kolei lub od razu hurtem. O właśnie. Ja na początek przesunę modyfikator lustro na dół. Będzie to ostatni modyfikator w stosie. Obiekt cube zduplikuję, bowiem w wyniku duplikacji pokażę Wam, że duplikując taki układ również duplikujemy obiekt pozorny empty, który do tego układu należy. Teraz będę mógł ukryć pozostałe obiekty i pozostawić na scenie obiekt cube 001. I na tym obiekcie zastosować na trwałe działanie modyfikatorów. Mogę to robić na raty, pojedynczo, po kolei,
zaczynając od szczytowego modyfikatora, a mogę to zrobić od razu hurtowo, wykorzystując inny tryb, a właściwie to ten nowy moduł dotyczący sterowania modyfikatorów. Po zatwierdzeniu modyfikatorów uzyskuje już ostateczny wygląd siatki, na której nie mogę wprowadzić zmian wynikających z użytych modyfikatorów. I to jest praktycznie koniec mojego poradnika. Teraz przywracam widok z modyfikatorami. No i co? I chyba przyszedł dobry moment, żeby ten swój dzisiejszy poradnik zakończyć. Myślę, że ta wiedza, którą przekazałem, przyda się szczególnie osobom początkującym. Dziękuję za uwagę.